Espania! Mundo entero, el mundo, świat. No to tyle wiem po 4 latach nauki hiszpańskiego. W tym roku Hiszpania jest inna niż zawsze. Wydaje mi się, że to będzie piosenka, która otrzyma bardzo dużo punktów od jury. Eurowizja Junior dzisiaj, 4. odcinek z moimi reakcjami na piosenki z tegorocznej Eurowizji Junior i dzisiaj Sandra Valero i Hiszpania, bo ten kraj wylosowałem w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że byliście ze mną. Jeżeli nie, no to możecie sobie oglądać moje odcinki. Ja je zawsze tutaj gdzieś tam podpinam w kartach. Podpinam też je w ekranie końcowym, także możecie do tego wrócić. Nie jest ich dużo na kanale, umówmy się, więc też bardzo łatwo je znaleźć. Jedziemy z tematem Eurowizja Junior Hiszpania. Już za chwilę kilka faktów o tym kraju w Eurowizji Junior. Do tej pory Hiszpania uczestniczyła w konkursie 8-krotnie i zdecydowanie Hiszpania, ta z dorosłej Eurowizji, może pozazdrościć Hiszpanii z Eurowizji Junior, ponieważ były takie czasy, kiedy Hiszpania wysyłała piosenkę i wiadomo było, że będzie w top 3. Tak było chociażby w pierwszych 3 edycjach konkursu, kiedy Hiszpania wygrała w 2004 roku, ale też wcześniej była druga i później również była druga. Po 13 latach nieobecności Hiszpania wróciła na Eurowizję Junior i 2019 rok i 2020 to kolejne sukcesy, 2 trzecie miejsca, chociaż w 2019 i w zasadzie w 2020 Hiszpania była faworytem do zwycięstwa. Potem już było troszkę gorzej i 2021 rok przyniósł takie pierwsze, większe rozczarowanie, jeśli chodzi o miejsce w konkursie. Dotąd Hiszpania w tych 8 startach zgromadziła 1092 punkty, co tak naprawdę, jeśli zobaczycie sobie mój materiał dotyczący Polski, to jest zaledwie 8 punktów mniej od Polski, no ale Polska też była więcej razy w Eurowizji Junior. Ja nie ukrywam, że mam ogromny sentyment do Hiszpanii i w ogóle Hiszpanii na Eurowizji Junior. Większość piosenek lubię, chociaż jeżeli miałbym wyróżnić, no to na pewno Antem Muerta que Sencilla. Piosenka, która jest moim zdaniem trochę ponadczasowa, jeśli tak można powiedzieć o piosence z Eurowizji Junior, ale na pewno jest to piosenka bardzo dorosła. Jeżeli wsłuchacie się w ten tekst i przetłumaczycie go sobie z hiszpańskiego na polski, to tam padają takie frazy dość odważne, jak na 9-latkę, która to śpiewa. Tak więc tego mi zawsze brakuje w innych krajach, co ma Hiszpania. Hiszpania bardzo często ma odwagę stawiać na osoby czy na piosenki, które zupełnie nie przystają do tego dziecięcego klimatu. Sprawdźmy właśnie reakcję na Hiszpanię. Sandra Valero. I love you, mon amour, je t'aime. No, jak nie lubić tego tekstu? On wpada po prostu, nie umiem pstrykać, ale wpada tak szybko w ucho. No dalej już jest trudniej, ale jest taki zabieg, żeby dać bardzo prosty tekst, bo on wpada w ucho. Jeszcze mamy tam też, tak wiecie, bardzo łatwo wybity rytm, to słychać. Okej, piosenka o planecie, lubimy to, znamy to. Ale też jest bardzo taki dziecięcy charakter, czyli dobra, w tym roku Hiszpania jest inna niż zawsze. Chociaż dziewczynka, która to śpiewa, mimo że wygląda na małą dziewczynkę, dość młodą, to jednak tutaj głos ma naprawdę dojrzały. Mundo entero, el mundo, świat. No to tyle wiem po 4 latach nauki hiszpańskiego. O! Torre Eiffel, wieża Eiffla, no oczywiście nawiązanie do konkursu we Francji. Zupełnie nie przypadkiem. Valentina, która wygrała Eurowizję Junior w 2020 roku, też miała nawiązania do różnych krajów. Może. Mon amour, je t'aime. No ona ma trochę taki vibe też francuski. Mimo że jest po hiszpańsku. No tutaj dużo się dzieje w tym teledysku. Ale to jest to spójne. To, co jestem pewien, że hiszpańska delegacja zrobi bajkowy świat na scenie. Będą te neony, będą właśnie te chmurki. Moim zdaniem to zostanie gdzieś tam przeniesione właśnie z teledysku na scenę. Ti amo. Piosenka o marzeniach, zdecydowanie. Nie patrząc w tekst, jeśli sugerując się tylko teledyskiem, to zdecydowanie o marzeniach, o tym, kim chcę być w życiu, mój wybór, będę robić to, co kocham, ja bym tak to odbierał. Oczywiście chodzi o śpiewanie, bo to śpiewanie jest to, co nasza tutaj bohaterka kocha najbardziej i o czym marzy. Ale też podróżowanie, zdecydowanie. Podróżowanie, zobaczyć, poznać świat. Super!
No ale to jest właśnie ta... O, i Francja na koniec, obrys Francji. No tam jedziemy już niebawem. No tak, Hiszpania tym razem jakby na przekór poszła takim klimatem, na przekór sobie, a właśnie w trendzie konkursowym poszła na to, żeby oddać taką piosenkę mocno dziecięcą, mocno właśnie juniorową. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to będzie piosenka, która otrzyma bardzo dużo punktów od jury. Bardzo dużo punktów od jury, bo to jest właśnie taka piosenka, którą jury mogłoby nagrodzić i którą mogłoby premiować wedle jakichś tam wartości. Wydaje mi się, że one nie są znane, tak jak w przypadku dorosłej Eurowizji, przynajmniej nie są znane takiej szerszej opinii publicznej. Natomiast jeżeli miałbym typować, no to Hiszpania to jest dla mnie jedna z takich 3 utworów, 3 piosenek, która wpisuje się w taki właśnie bardzo dziecięcy trend, dziecięcy rytm i myślę, że ona właśnie może być mocno doceniana przez jurorów. Nie wiem jak z widzami, bo to wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie występ, jak to będzie wyglądało na scenie. Na pewno nie będzie biedy, bo Hiszpania zawsze ma fajne występy, zawsze się stara, zawsze one są w jakiś sposób spójne. Pytanie, czy to się spodoba, czy my jako widzowie po prostu kupimy te kreacje, ale jedno jest pewne, że tutaj raczej nie będzie minimalistycznie, no na pewno nie będzie melancholijnie, bo to nie jest ten temat, tak więc wydaje mi się, że będzie się działo na scenie i chciałbym bardzo zobaczyć taką Hiszpanię, która zajmuje znowu wysokie miejsce, bo potencjał jest, natomiast czy to jest piosenka na wygranie, czy to jest utwór, który moim zdaniem jest najlepszym utworem Eurowizji Junior 2023? No nie. Myślę, że takie utwory są jeszcze przede mną, jeśli chodzi o reakcję. No ale życzę jak najlepiej. Trzymam kciuki. Vamos Espania. No i co? Powodzenia. Już niebawem dowiemy się, jakie miejsce zajęła Hiszpania i jak będzie wyglądał ten występ na scenie. To jest dla mnie zawsze ta wielka zagadka. No dobra, to była Hiszpania, my lecimy dalej. Ja losuję. Kolejny kraj, który ocenię w następnym odcinku z mojej serii to... O! Włochy, tak? Dobrze mówię? Bo nie Irlandia, Włochy. Ja to tak nie widzę, wiecie, ja to tak nie widzę. Mam odwróconą kamerę, więc nie do końca wiem, ale dobra, Włochy. Włochy, 5. piosenka z moimi reakcjami, tak więc trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że będziecie ze mną i zobaczycie tę kolejną reakcję. Do zobaczenia.